No cześć, Michał z tej strony. Witam Cię serdecznie. Dzisiaj już wczoraj zapowiedziany materiał o Layer Zero. Więc oprócz takich podstawowych działań, które już sobie omawialiśmy wcześniej, chciałbym pokazać kilka zdecentralizowanych aplikacji, dzięki którym możemy sobie nabić kilka dodatkowych punktów honoru i lojalności, jeśli chodzi o nadchodzący airdrop Layer Zero. Więc to chciałbym Ci dzisiaj pokazać, a więc już nie przeciągając, zapraszam oczywiście na intro! Poza tym zapraszam na mojego bloga, na iPhone'a i jeszcze czekam jak coś, ale tak to tutaj możecie spotkać bardzo fajne artykuły, na przykład jak poprawnie używać strategii DCA lub jak radzić sobie ze spadkami. Macie kompendium wiedzy o DeFi, czy na przykład portfel sprzętowy z 28% zniżką. Możecie poczytać o tym, dlaczego ludzie się poddają i kilka różnych innych fajnych treści. I nie wiem, czy mieliście ostatnio problemy z MetaMaskiem, ale jak coś, to wchodzicie właśnie w menadżer rozszerzeń, wchodzicie tutaj w MetaMaska, dajecie Developer Mode, dajecie tutaj Update i niech Wam zupdate'uje na 10.32. Było ostatnio kilka tutaj takich update'ów i po prostu MetaMask miał problemy z obliczaniem fee na niektórych sieciach, a ja już szybko zażegnałem ten problem, instalując sobie portfel OKX, który jest portfelem multi-chainowym. No i póki co go testuję. O, mają oni tutaj nawet kranik wbudowany. Widzicie? No coraz bardziej mi się podoba ten portfel, naprawdę. Dual Chemy nas dał, akurat testujmy sobie, czy działa. Send. No wygląda na to, że poszło. Więc zróbcie sobie update, a jak nie chcecie, jak chcecie potestować, to tutaj jest wideo. OKX dodatkowo odpalił platformę Web3, która pozwala na przeglądanie naszych NFT-ków, DeFi i no fajnie się tego używa, zresztą zobaczycie dzisiaj. A jeśli chodzi o ten Layer Zero, to wbijamy tutaj do tego gościa na playlisty i tutaj mamy Layer Zero, o proszę bardzo. I tutaj ostatnie wideo to są generalnie akcje, które opłaca się robić. Dzisiaj też przez część nich przebrniemy, ale to tak bardzo szybko, a bardziej się skupimy na tych zdecentralizowanych aplikacjach. Tutaj jest no staking, voting, transfery, liquid swapy. Ja tu chyba w Gdańsku byłem, czy gdzieś miesiąc temu to było wideo. Dobra, no ale Stargate to każdy z Was powinien już znać. Tutaj akurat jeśli chodzi o podłączenie się portfelem, to jest tylko MetaMask. Na OKX-ie trzeba przez portfel mobilny się połączyć przez Wallet Connect. No i tutaj można sobie porobić te transfery, to powinniście już znać. Można stawiać sobie te pule na różnych sieciach i najważniejszy moim zdaniem jest staking, bo staking później nam daje możliwość tutaj w głosowaniach, a głosowania, jak wiadomo, to jest takie przypieczętowanie, że jesteśmy aktywnym użytkownikiem tej społeczności. Jeśli chodzi o cenę tokena STG 0,64 w tym momencie, tokenomia, jest tu trochę tokenów zablokowanych jeszcze, niedługo będą dość spore odblokowania. Jeśli chodzi o markety, gdzie ten token można kupić, no to oczywiście wszystkie większe ceksy, których linki znajdziecie w opisie. Jeśli chodzi o DEXy, to mamy PancakeSwap, SpookySwap, jeszcze gdzieś tu jest Sushi, także nie ma problemu z dostępem do tych tokenów. I nie wiem, czy pamiętacie, ale kiedyś pokazywałem Wam taką aplikację Holograph. Oni się zajmują właśnie NFT-kami na Layer Zero. Więc można sobie transferować te NFT-ki po różnych sieciach. Tutaj u tego gościa nawet jest test, jakbyście chcieli. Mieli oni tutaj taką specjalną kolekcję, ale niestety już się spóźniłem. Już jest wymintowana 301 000 tam było tylko. I tutaj też obsługują tylko MetaMaska niestety. Chociaż, no łączy się elegancko. Właśnie, pokażę Wam zaraz trik, jeśli chodzi o tego OKX-a. Wchodzimy sobie na portfel i wchodzimy tutaj w ustawienia. I ustawiamy sobie, żeby ten portfel był jako default, czyli ten domyślny. I tutaj, jak chcemy Custom Networks,
Custom Networks to są po prostu sieci testowe, które tutaj są ograniczone, więc dla testerów to nie wiem, czy to jest dobry pomysł. Ten portfel, bo sieci testowe mamy ale widać od razu, na co warto jest zwrócić uwagę, bo wiadomo, że byle czego by oni tutaj nie dodawali, tak? Więc mamy Linea, mamy Shardium, mamy Scroll, mamy Base, no i ZK to już było, Sepiola i Goerli to wiadomo. Może warto by było się zainteresować tą siecią od OKX-a również. Ja sobie powoli buduję OKB pod te ich launchpady. Dobra, i teraz musimy wybrać właśnie Goerli. Zobaczymy, czy to da się wymintować tutaj. Dajemy approve'a. Testnet Goerli. Proszę bardzo. Free mint. Mintujemy elegancko. Wyskakuje nam potwierdzenie. Zatwierdzamy. Transaction sent. No i chyba już się wymintował. Dodatkowo możemy sobie tutaj stworzyć na przykład NFT-ki. Nie musi to być koniecznie na Goerli. Możemy stworzyć sobie je na Poligonie i później przebrydżować sobie jeszcze. No tu chyba jeszcze myśli, dlatego nie mogę się przełączyć. Wachluje mi tym. Wymintowało go teraz. View NFT. Sprawdźmy, jaki on jest wspaniały w ogóle. View on OpenSea. No $7. Za $7 możemy go sprzedać. A tutaj nie ma OKX. No niedobrze. Ale jak wcisnę Metamaska, to i tak mi wyskakuje OKX. Accept and sign. No i elegancko, czyli teraz po prostu mi bierze tego OKX-a jako Metamaska. No i co teraz? Sprzedajemy to czy nie? Ja sobie zostawię. Za to możemy wrócić tutaj, zmienić sobie na przykład na Mumbai. To Mumbai to też jest testowa w sumie. Create collection. Collection name test. Wstawimy sobie royalties. Save. Dobra. Create NFT. Jako NFT bierzemy taki mech. Znaczy wybierzcie sobie co tam chcecie, nie? Dobra. W ten sposób to zrobimy. Dajemy save. OK. Jest. Teraz dajemy deploy. Całe szczęście mamy tutaj jakiegoś testowego Matika. Jeśli nie wiecie skąd brać testowe tokeny, to zapraszam tutaj na to wideo. Głównie tam mówię o Goerli, ale też są takie multikraniki, także mam nadzieję, że to Ci pomoże. Jeszcze jedna tutaj transakcja. Ok. Dobra, mamy to. View NFT. Super. Teraz możemy sobie go przebrydżować na przykład. Bridge NFT. Z Mumbai na Goerli. Dobra, teraz jak wejdziemy tutaj sobie na Create, jak wybierzemy tą naszą kolekcję, to możemy ją jeszcze sobie wymintować na inne sieci. Tylko nie wiem, czy tu mamy jakiegoś Avaxa akurat. Chyba ma. Dobra, lecimy. I wtedy jedna kolekcja na wielu sieciach powinna mieć te same atrybuty. Więc oni też kopiują ID i wszystko, co tam jest zapisane w smart kontrakcie tego NFT-ka. Może na ten moment to nie ma jeszcze dużej użyteczności, ale wierzę, że w końcu prędzej czy później to odpali. Także kibicuję im już od dawna. Dobra, mamy to. Możemy jeszcze go na Goerli na przykład zrzucić, czemu nie? Przełączamy tylko sieć. Te sieci się trochę wolno przełączają. I mintujemy elegancko. Dobra, super. Teraz jeśli byśmy chcieli przebrydżować te NFT, zobaczą je nam tu, ale widzi tylko te ich NFT-ki. Spróbujemy. To są też, wszystkie są testowe, także niech to leci. Dobra, zatwierdzamy naszą transakcję. No i spoko działa ten portfel. Tylko zobaczymy, jak będą przechodzić testy na innych sieciach. Dobra, mamy to. Ok, no tutaj to chyba już mamy wszystko zrobione. Możemy przejść do kolejnego. A konkretnie chodzi mi o Radiant Capital, który na pewno znacie. Tutaj jest fajny artykuł na Token Unlocks. Token Unlocks też bardzo dobra aplikacja do sprawdzania, kiedy są najbliższe odblokowywania różnych tokenów. I robią oni tutaj researche raz na jakiś czas przeróżnych projektów, których również udostępniają tokenomię, którą można śledzić, a musicie wiedzieć, że Radiant to jest protokół działający na Layer 0 właśnie. Więc mamy tutaj te dynamiczne LP. Jeśli sobie takie postawimy, to również one powinny nam dawać dodatkowe punkty, jeśli chodzi o kwalifikacje na airdrop Layer 0 właśnie. Tutaj mamy opisaną tokenomię właśnie tego projektu. Tak jak widać, pokazane są odblokowania i token można kupić na Pancake'u, na Binance Smart Chain, jak i również na balancerze na Arbitrum. Mają oni swój most, gdzie można transferować sobie te tokeny między jedną a drugą siecią. Więc zapraszamy. Łączymy się naszym portfelem. Teraz akurat musimy się pamiętać, żeby wyłączyć te sieci. Sprawdźmy, czy się załaduje. No nie, no OKX-em nie da rady. Muszę się podłączyć Metamaskiem. No i jak to tu wygląda? Wejdźmy sobie na dashboard. Ja już zrobiłem sobie mały depozyt testowy, bo sprawdzałem, czy Metamask działa. Jeśli chodzi o to, jak możemy
tutaj zarabiać, to mają oni tutaj takie pule, markets, więc tutaj są te pule, tak jak widać, no, jeśli używamy tego loopa, czyli lewarujemy naszą pozycję, maksymalnie tu chyba można wyciągnąć razy 4, bo działa to w ten sposób, że jeśli deponowane są tutaj te tokeny, róbmy sobie depozyt, 10 sztuk sobie damy, continue, approve, MetaMask nas zaskoczył, proszę bardzo, dyszka, next, o, pojawiło się fee, czyli wygląda na to, że wszystko działa, dobra, potwierdzone, dajemy ten depozyt, potwierdzamy na portfelu, fee przeliczone, wszystko gitara, proszę bardzo. Dobra, no i ten depozyt to jest depozyt pod pożyczkę, więc jeśli byśmy chcieli używać tutaj tej opcji borrow, teraz dam maxa, no i widzicie, że tutaj za pożyczkę będę musiał zapłacić, ale ze względu na to, że tworzona jest po prostu ta pętla, no to finalnie APR jest tutaj około 24%. Tylko musimy też tak zrobić, żeby nie pożyczać zbyt wiele, bo to zdrowie naszego konta spada, no i może dojść do likwidacji. Mimo to, że pożyczamy tutaj stablecoiny, to wiecie, czasami może się coś odkleić. Dobra, zróbmy sobie takie na 2,5, musimy tutaj zatwierdzić, o, chyba to jest za mało. Dobra, robimy 35, dajemy start loop. Tutaj dajemy approve, 35, lepiej dawać pozwolenie tylko na tyle, ile chcemy używać, bo później wiecie, nie wiadomo. Dobra, mamy potwierdzenie, approve delegation jeszcze, confirm, dobra, jeszcze raz, ok, confirm i ostatni raz loop and lock, zatwierdzamy, 2,80 tam było. Dobra, no i mamy to. Tu możemy teraz wejść na dashboard, tak jak widać, ten health factor musi się utrzymywać poniżej 1. Z tym depozytem wychodzi na to, że rocznie zarobimy około $14. No to nawet jest dość sporo. Trzeba się zastanowić, czy może nie warto tutaj czegoś dorzucić. Dobra, i na koniec mam dla Was ostatnią opcję Mugen Finance. Sprawdźmy, czy możemy się tutaj podłączyć. OKX-em, elegancko. Dobra, dajemy connect. Ok, mamy to i tutaj możemy sobie robić takie swapy na przykład. Nie tylko swapy po tych samych sieciach, ale również na przykład swapy Layer Zero, czyli z Optimizma na Arbitrum. I tutaj możemy sobie wysłać na przykład jakąś piątkę, ale to bym chciał na USDT, powiedzmy. Dobra, swap. Oj, tutaj niestety coś mi nie trybi. Jeszcze taki spróbuję. USDC na USDC, tylko po tej samej sieci. Teraz mi tu wyskoczył i może to będzie sukces. Ale approve'a sobie wzięli unlimited. Dobra, confirm swap. Zobaczymy, czy nas okradną, czy nie. Trochę wolno się ładuje ten portfel, ale miejmy nadzieję, że usprawnią wszystko. Transaction submitted, transaction failed. No, a tak średnio to najeżdża, to działa. Nie testowałem tego w sumie wcześniej. Mają oni tutaj jakiś swój token, Mugen, i można zarabiać na tym Ethereum depozyt, ale trochę słabo to działa. Możecie sobie potestować te swapy, no ale jeśli chodzi o staking, to ja rączki umywam. Żeby było jasne, to nie jest materiał sponsorowany i to by było już w sumie na tyle. Także dzięki wielkie za uwagę. Layer Zero na pewno warto obserwować. Sprawdźcie sobie tego Radianta. Zróbcie swój własny research. Zostawcie łapkę w górę. Siemanko, pozdrówki. Yo!